Hej, a dziś Wam powiem, jak uzyskać taki efekt zamiast takiego, czyli przeciwutleniacze do piwa. Jakiś czas temu chmieliłem Session IPA na zimno i pobrałem próbkę. A że miałem też wcześniej pobraną próbkę, powiedzmy tam 10 dni, coś takiego wcześniej, postanowiłem Wam pokazać, jak to wygląda. Tak wygląda próbka. W tej chwili ta próbka już ma około pewnie 2 tygodni, może nawet trochę dłużej. Tej próbki, którą pobrałem w tym dniu, to też Wam pokażę zdjęcie, jaka jest różnica. Byłem po prostu masakrycznie zaskoczony, jak szybko to piwo się utleniło. Oczywiście to piwo w aromacie już jest totalnie wypłaszczone. Czuć karton, nawet aldehyd octowy. No w smaku to nic poza takim kartonem, wysuszające strasznie, nie jest miodowe. Miodowe utlenienie powstaje w dużo dłuższym czasie, więc tak to wygląda. Więc ja sobie pobrałem tą próbkę i tą próbkę podzieliłem na dwie. Tu widzicie, tak to wygląda mniej więcej po 70 paru godzinach. Tak wygląda po 70 paru godzinach próbka, która widać, jak jest ewidentnie utleniona. A tutaj jest druga próbka, również pobrana, ja je tylko zabezpieczyłem folią aluminiową. To jest ta sama próbka podzielona na dwie próbki po 50 ml. I teraz tak, ja do jednej z tych próbek, których jest po 50 ml, do tej próbki dodałem kwas askorbinowy, czyli popularną witaminę C. I ja dodałem do tej próbki, generalnie jest tak, że witaminę C, czyli przeciwutleniacz, dodaje się do piwa około 2 do 4 gram na keg, czyli na 18-20 litrów, czyli na taką standardową warkę, 2 do 4 gram. I ja dodałem do tego 0,03 grama na to 50 ml i to jest zdecydowanie za dużo, ale ciężko mi było zważyć, bo mam wagę niby tam jubilerską, precyzyjną, ale no ciężko jest zważyć i tak by chodziło albo 0, albo 0,5, więc 0,03 grama to jest zdecydowanie za dużo, powinno być około 0,01 grama, ale widać efekt, to jest tam 70 parę godzin, widać efekt między próbką z kwasem askorbinowym, czyli witaminą C, a próbką bez. Czyli tu już widać, że jest efekt, że warto dodawać, ale tak jak wspomniałem, dawkowanie witaminy C to jest około 2 do 4 gramów na 20 litrów. I teraz tak, jest wiele pytań, czy taką witaminę C można wyczuć. Myślę, że w tym zakresie 2 do 4 gramów raczej trudno wyczuć i mi się zdarzało wyczuć w piwach podczas konkursu, że ja czułem, że jest witamina C, z tego względu, że jak byłem dzieciakiem, to ja często rozgryzałem te tabletki, takie były połyskujące, ja je rozgryzałem, bo lubiłem ten smak i mi się on kojarzy. Ale większość piwowarów, sędziów i tak dalej, raczej jest to skojarzy jako taki, nawet to czasami jest aromat chmielowy, przy takim stężeniu to raczej nie będzie mocno wyczuwalne. Natomiast przy wyższym stężeniu pewnie już będzie to czuć dosyć okrutnie, więc 2 do 4 gramów to jest jakieś tak akceptowalne. I teraz tak, największym problemem z witaminą C nie jest to, że będzie czuć witaminę C, tylko to jest kwas, czyli obniży nam pH. I tą kwasowość będzie wyraźnie czuć. W tych dwóch próbkach, gdzie to była przesadzona ilość tego kwasu askorbinowego, różnica jest prawie 0,5 pH. W ogóle w smaku jest diametralna różnica, jeżeli chodzi o kwasowość. I często na konkursach, zwłaszcza jak sędziujemy jakieś IPy, pamiętam w zeszłym roku sędziowaliśmy mikroIP, bardzo dużo było takich mikroIPek bardzo kwaśnych. Ja wnioskuję, że po prostu została zbyt duża dawka witaminy C dodana do tego piwa i przez to ta kwasowość wychodzi. I to jest największy problem, żeby nie przesadzić z witaminą C, bo ta kwasowość będzie bardzo szybko wychodzić. Więc trzeba być ostrożnym z dawkowaniem witaminy C, czy tam kwasu askorbinowego, zależy co pozyskamy, co użyjemy, ale po samym tym i też po aromacie już od razu widać, że jest bardzo duża różnica. Aromat tutaj jeszcze jest dużo czystszy, tu już się zaczyna robić lekko papierowy, nawet taki trochę aldehydowy, więc trzeba tylko uważać, żeby dawkować odpowiednio. Jak ja myślę, że dawkować, jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić w miarę beztlenowe transfer tego piwa do butelki, czyli przedmuchujemy przeciwciśnieniowo, fermentacja ciśnieniowa i tak dalej, to myślę, że spokojnie te 2 gramy możemy dać i powinno wystarczyć. A jeżeli używamy jakichś takich tradycyjnych rozwiązań, czyli przelewamy z wiaderka gdzieś rurką grawitacyjną, to tam się zawsze trochę utleni, to można dać trochę więcej, czyli powiedzmy bliżej 4 gramów. Ja tutaj te próbki jak pobierałem, ja po prostu takie menzurki, wężyk włożyłem i wlałem. Nie bełtałem tego jakoś specjalnie, po prostu sobie to tak stało.
Tutaj tylko zabezpieczyłem tą folią aluminiową, żeby tam żadne muszki nic nie nabrudziły. No i tak to generalnie wygląda, że tam w ogóle zmiana to już była po 24 godzinach. Wam tu rzucę fotki, jak to wyglądało po 24 godzinach, 48 i dzisiaj. Pierwsza zmiana już było można gołym okiem zaobserwować, nie wiem czy w kamerze to będzie widać. Po 24 godzinach już była diametralna różnica. Fakt, że tutaj jest przesadzona ta ilość witaminy C, ale to już było można zaobserwować. Więc nalewając, nawet przelewając piwo z wiaderka do wiaderka na cicho, nie wiadomo jak byśmy to robili, bo ja naprawdę nie starałem się tego spienić, to już przy przelewaniu mocno nachmielonych piw jest taki efekt. I teraz tak, czy dawać piwo, czy dawać witaminę C do każdego piwa? Myślę, że przede wszystkim do jasnych lagerów, do piw jasnych przede wszystkim, bo piwa jasne oczywiście się utleniają i utleniają się w nieprzyjemną stronę. Bardzo szybko się utlenią właśnie w papierowy, mogą na początku dać aldehyd octowy. Tak, aldehyd octowy powstaje jako wynik fermentacji, ale aldehyd octowy też powstaje podczas utlenienia, więc takie piwo wypłowiałe będzie miało to, może nawet to nie tyle, że aldehyd, tylko na aldehyd octowy wychodzi na pierwszym plan, bo już tam wszystkie pozostałe aromaty zostały utlenione. Jeżeli chodzi o piwa ciemne, to myślę, że piwa ciemne, te niżej alkoholowe, ewentualnie mocno chmielone, jakaś Black IPA i tak dalej, to myślę, że można dać witaminę C, ale do mocnych piw, risów, porterów i tak dalej, niekoniecznie. To utlenienie czasem tam idzie, nie do końca utlenienie, ale tam idzie bardziej w stronę, że te utleniają się te aromaty pochodzenia słodowego, czyli się bardziej utleniają w taką pozytywne aromaty, jakieś sherry, śliwki i tak dalej. A natomiast te aromaty chmielowe to albo w ogóle ulatują i zostaje potem to takie wypłowiałe, albo się utleniają jakiś miód, czy coś nieprzyjemnego. Więc opinia moja jest taka, żeby dawkować, tak jak powiedziałem, 2 do 4 gramów na 20 litrów, starać się nie utleniać piwa. Jeżeli jest możliwość przeciwciśnieniowego w osłonie CO2, przedmuch CO2, no to wtedy możemy dać tej witaminy C dużo mniej. Jak sami widzicie, efekt jest po prostu, byłem zdumiony tym efektem, zwłaszcza, że po tygodniu to wyglądało już tak, po dniu, po dwóch już wygląda tak, różnica jest po prostu bardzo, bardzo duża. Więc ja myślę, że warto dawać witaminę C, myślę, że nie tylko piwowarze domowi stosują witaminę C, jest to jak najbardziej w takiej dawce 2 do 4 gramów bezpieczne. Tak jak powiedziałem, przy wyższych stężeniach pewnie ktoś wyczuje, ale też można to pomylić z chmielowością, a przy bardzo dużych stężeniach albo, to też jest ważne, że ja projektując recepturę Session IPA, ja już na początku myślałem o tym, że będzie dodawana witamina C, dlatego na przykład nie dodawałem słodu zakwaszającego, ani nie zakwaszałem zacieru. No zacier się głównie zakwasza po to, żeby mieć większą wydajność, więc lepiej nie obniżać tego pH już na tym etapie, bo wiadomo, że podczas gotowania się obniży pH, podczas fermentacji, to jeszcze jak obniżymy na etapie zacierania pH, no to potem to piwo będzie kwaśniejsze i potem jak dodamy jeszcze witaminę C na sam koniec, to rzeczywiście ta kwaśność będzie podwyższona. Więc już na tym etapie trzeba sobie zaplanować, co będziemy z tym piwem robić na samym końcu. I dodajemy witaminę C przy rozlewie, z tego względu, że powyżej 70 chyba stopni witamina C traci swoje właściwości, więc do gotowania nie ma sensu wrzucać, bo tylko zmarnujemy i nie będzie żadnego efektu. Więc takie są moje zalecenia, jeżeli chodzi o stosowanie witaminy C. Taki mały eksperyment, to jest eksperyment, to nie jest badanie naukowe, bo te próby musiało być więcej, musiało być dokładnie wymierzone dawkowanie kwasu askorbinowego, ale już widać na tym małym, drobnym przykładzie, że ma to sens. Tyle z mojej strony. Łapka do góry, subskrypcja, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!